Gdyby Kirgistan był kobietą, to byłaby to Angelina Jolie na wakacjach, bo miałaby przerwę od misji. Przyszłaby tutaj wypoczywać, ale w stylu bez cywilizacji. Bardziej Kirgistan mógłbym porównać do takiego pieska małego z takimi fałdkami na skórze. Że tak jak wjeżdżamy w góry, to taki mopsik właśnie, pofałdowany. Taki aksamitny, fajny. To taki trochę Mr. Jekyll, Mr. Hyde, który zmienia się później w jakiegoś takiego dużego, nie wiem, doga na przykład. Groźnego, ostrego, dużego. O, coś takiego. No, to nie jedź tak nigdy. Nie? Dobra. Uwaga. To tylko opona. Ktoś umie to rozszyfrować? O, rzeczywiście. Pobyt tutaj w Kirgistanie uświadamia nam, jak nasza natura jest piękna i jak jest różnorodna. Chociaż nie widzimy wszystkich rzeczy, bo też nie wszędzie dojedziemy, nie wszystko zobaczymy, to mieliśmy na przykład wczoraj piękną możliwość zobaczenia jeziorka, które po prostu wysycha już od kilku lat na skutek właśnie ocieplania się klimatu. I myślę, że ten pobyt tutaj też jest w stanie nam uświadomić tego, jak ważne jest podróżowanie i odwiedzanie różnych zakątków świata, żeby zobaczyć, jakie one są jeszcze przed tymi wszystkimi zmianami, które nas po prostu czekają. Jesteśmy nad jeziorem, to jest jezioro tak wielkie, na mapie nawet widać, że to kawał rzeczywiście zabiera. 140 km, jak pamiętam, tak? Długość tego jeziora. Wielkie jezioro rzeczywiście, drugi brzeg widać, jak jest dobra widoczność, ale nawet powietrze takie fajne od tego jeziora, fajne, nie? fajne. Jest bryza. Taka bryza, Ale jaka świetnie. jest fajna woda? W ogóle jak wyjeżdżaliśmy z Biszkeku, to było jakieś prawie 40 stopni, tutaj się robiło tak fajnie chłodno rzeźką, mega jest przyjemnie, 25 będzie teraz gdzieś, myślę. Ruszyliśmy przez miejską dżunglę, trzeba było się tam przyciskać między samochodami. Co kraj to obyczaj, nie? Tak. Tutaj trzeba być odważnym. Przepisy są tak na umów się. No, tu trzeba być odważnym, zdecydowanym. Jedziesz i oczy w koło głowy, nie? Fajne jest to, że jesteśmy zjawiskiem tutaj, nie wiem czy zauważyliście, ale praktycznie ludzie z co drugiego samochodu, który wyprzedzaliśmy, albo który wyprzedzał nas, Tak. nagrywali telefonami, machali, więc reakcje są rzeczywiście mega żywiołowe. No, Nie, Bary, to chodziło o ciebie. Mi się niesamowicie podobało po drodze, bo jak wyruszyliśmy w końcu dalej, widać było takie krajobrazy, a przewodnik i tak powiedział, że to jest nic w porównaniu co zobaczymy na kolejnego dnia. stan dróg? Po szutrze była taka tarka. No i trzeba uważać, na szutrach trzeba uważać, bo często zdarza się, że są jakieś luźne kamienie, luźny piach, pułapki jakieś. Bardziej chyba właśnie na te pułapki. Mijaliśmy na przykład krowę przywiązaną na łańcuchu, który szedł po drodze, więc jak tylko by się ruszyła, to od razu łańcuch by się podniósł. No ale widzieliśmy też ciekawą rzecz, jak oprawiali na przykład już zabitą krowę tam na poboczu, flaki na zewnątrz, oprawiali to tam wszystko. No tak, ciekawy widok, tego się nie spotyka normalnie gdzieś. Fajnie, Kirgistan. Na pewno jazda po Kirgistanie motocyklem nie należy do najłatwiejszych. W Kirgistanie jest taka charakterystyka, że zrobiliśmy 200 km, a temperatura się bardzo mocno w tym czasie podniosła. Jeśli chodzi o motocykle i o to, co one tutaj muszą znieść, zwłaszcza przy zmienności kierowców, bo to są motocykle z wypożyczalni, no to muszę stwierdzić, że naprawdę te Suzuki DR
dają radę. Zobacz, Nie jakie były przebiegi w ogóle. Moja miała Tak. 50 000 mil już nakręcone. Moja miała 88 000 kilometrów, także to nie są małe przebiegi, a jak patrząc na to, w jakich warunkach te motocykle jeżdżą, to naprawdę fajnie się na nich jeździło, musisz się chyba ze mną zgodzić, nie? Oczywiście nie obyło się bez strat. Łańcuch i kierunkowskaz. No ja tam więcej napsułem trochę. To było w ten sposób, że ja jechałem za Bartkiem. Ja mówię, Bartek- uwaga, kamień, a, Tak, a Daniel ja- mówi, tak, właśnie poczułem. właśnie w niego wjechałem, no może nie tyle, że wjechałem, ale właśnie go minąłem, ale nie na tyle daleko, żeby w niego nie uderzyć i po prostu wahacz zahaczył jednak o ten kamień. No i niestety wahacz przyjął większość uderzenia, co sprawiło, że łańcuch spadł i kilka rzeczy się połamało. Jeśli chodzi o takie aspekty techniczne jazdy tutaj motocyklem, no to raz, że motocykl dawał nam jasno odczuć, że zmiana wysokości nad poziom morza znacząco osłabia jego moment obrotowy i moc. Tak samo osłabia też nasz organizm i tak jak byliśmy w górach wysoko, prawie na 4000 metrów, to moment męczyliśmy się. Głupie założenie przeciwdeszczówki okazało się tak męczącą sprawą, że naprawdę wszyscy do tych interkomów, które mieliśmy, tak sapaliśmy. Druga kwestia jest taka, że bardzo szybko następują zmiany tej wysokości. Jesteśmy na przykład na 2000 metrów, nagle jesteśmy na prawie 4, więc te 2000 metrów w pionie, no to jest niesamowity przeskok dla organizmu. Mnie na przykład osobiście głowa bolała. Po połowie dnia strasznie mi głowa bolała. Ja lubię pić wodę, taka moja pasja i to jak najbardziej polecam, bo ona rozrzedza krew i naprawdę myślę, że to mi pomogło. Tych miejsc było tak dużo, że tak naprawdę nie mam chyba szczególnego miejsca, ale myślę, że tutaj jezioro i spanie w jurtach i ogólnie te jurty, tak, jezioro Sonkol i tutaj spanie w jurtach myślę, że na pewno było mega urozmaiceniem i było tam bardzo fajnie i tam też świetnie było czuć tą wysokość, bo tam pograliśmy przez chwilkę w piłkę z dzieciakami, które tam były i wystarczyło się 2 razy przebiec za piłką jeszcze w tych ciężkich motocyklowych butach i człowiek już miał taką zadyszkę, której do tej pory się nie spotkał, bo ja też jakoś jak jeździliśmy tu po terenie, aż takiego problemu z tymi wysokościami nie miałem, nie bolała mnie jakoś specjalnie głowa, ani na motocyklu też jakiejś zadyszki nie łapałem, natomiast tam wtedy faktycznie poczułem, że jednak ta wysokość to robi różnicę. No i dookoła było masę pięknych koni. Chociaż trochę było mi przykro, że mają związane nogi, chyba żeby szybciej nie biegały, żeby dało się je złapać, ale wyglądało to po prostu majestatycznie.
Ale spokojnie, Tobiasz musimy dogonić. Nie jesteś wolnym zawodnikiem. Nie wiemy. Tobiasz, wierzymy w ciebie. Dasz mu radę. To oznacza, że był jakiś problem. To oznacza, że ta droga nie jest prosta. To oznacza, że trzeba walczyć. Do końca, do boju, do domu, do lepszy walczymy. Monoślad czy monogen? Monoślad czy monogen? Będzie jak poszalały, kupał góry, koło w powietrzu, wszędzie, pełne, dohamowanie, pędzisz Piotr, pędzisz, na Radiny, na Polaków, na swoich, robisz to, wygrasz. Najwięcej radości czułem, gdy przejeżdżałem przez rzekę kolejny raz i wpakowałem się w wielką i głęboką wodę, ale dałem radę. Przygód takich konkretnych myślę, że było sporo i to różnych. I myślę, że wszystkie na pewno zapamiętamy długo, bo było i tam i pomoc lokalsom, i było zalanie motocykla przez Barego. Bary położył motocykl, później musieliśmy go przez 2 godziny uruchamiać. Robiliśmy z nim różne kombinacje i postawialiśmy go na jednym kole i na boku i do góry nogami praktycznie. A woda i tak się lała. Z różnych części, i z gaźnika, i z tłumika, i z filtra powietrza gdzieś się wydostawała. To jest osoba, która ma fach w ręku. Serwuję na falach Motula 10W 45100. Tutaj już były, słuchajcie, różne akrobacje. Motocykl był na jednym boku, na drugim, na jednym kole, na drugim jeszcze nie był. A po zmierzchu mamy lampy przednie. Po to one są, no dobra. Potrzebny mi jest śrubokręt jeszcze. I musieliśmy tak rozkręcić jeden motocykl jeszcze dodatkowo, żeby wymienić akumulator, przełożyć. Później się okazało, że musimy jeszcze jeden motocykl rozkręcić, bo ten akumulator, tak, który wykręciliśmy, się rozładował. Później jeszcze zbiornik paliwa musieliśmy zmienić, przełożyć z innego motocykla. Także tych tutaj kombinacji było tak dużo. No ale to jest fajne, bo wtedy jest taka przygoda i coś się dzieje. Teraz tak patrząc na to, jakby ktoś jechał samodzielnie, no to jest tutaj trochę takie niebezpieczeństwo, że w takich warunkach jest ciężko, zwłaszcza jak przeprawiliśmy się w jedną stronę, a tu była ścieżka tylko w jedną stronę. Spoko, spoko. Marcin, jak będzie jechał Bartek, chłopaki będą pomagać. No i często było tak, że po prostu jeden jechał i dwóch gdzieś go łapało z boku. Tak, trzymało, asekurowaliśmy się nawzajem, tak żeby przejechać. po prostu w razie czego, na przykład Bartka musieliśmy asekurować, bo tam dość głęboko. I bardzo dziękuję. No i właśnie o to chodzi, nie? Żeby po prostu gdzieś się tam nie przewrócił, bo kolejne 2 godziny moglibyśmy mieć w plecy, nie? Tutaj Cardo bardzo dobrze zdało sobie egzamin, bo było nas sporo, było nas w sumie 8 na tych interkomach, 9 nas było na interkomach, więc teoretycznie trochę się bałem, że to będzie zbyt dużo zamieszania, bo jak 10-9 osób zacznie mówić na raz i to były takie sytuacje tam od czasu do czasu, no to faktycznie się robił bardzo duży miszmasz tam. Tobiasz, tańczysz. Jeden ostrzegał drugiego, tak? Że widział na przykład już z tyłu, że coś tam z przodu się dzieje, gdzie komuś z przodu zasłaniało samochód i on tego nie widział, a już się mogliśmy ostrzegać, więc tak naprawdę tutaj Cardo parę razy bardzo nam ułatwiło zadanie. Tym bardziej, że Cardo działa o tyle dobrze, że ono też nie przekazuje cały czas tych szumów, tylko te szumy sobie filtruje i przekazuje dopiero wtedy, kiedy ktoś zaczyna coś mówić. Myślę, że plusem było to, że jak dojeżdżaliśmy do siebie, czy gdzieś tam za górami, jak już byliśmy naprawdę daleko i zgubił się zasięg, to słychać było, że kogoś tam odcina i potem jak dojeżdżał, to automatycznie się łączył. Część osób jeździło z tym mikrofonem do kasków integralnych, który się montuje zaraz przy brodzie. Natomiast część na pałąku, więc na pałąku jest bardzo ważne to, żeby po prostu dobrze skierować ten mikrofon w odpowiednie miejsce. A oto i on! To on sprawił, że mamy teraz postój dodatkowy. Taki oto mały gwoździk znalazł się w tylnej oponie DR-ki.
różnorodność tego krajobrazu, który można spotkać w Kirgistanie. Wielokrotnie porównywaliśmy do różnych części świata. Te osoby, które jeździły po całym świecie, mówiły, że na przykład Peru, Boliwia, Chorwacja, Karpaty, Tatry, nawet Bieszczady się tutaj znalazły, Alpy. To naprawdę jest taka wielka różnorodność na tak małej powierzchni, że to jest po prostu coś najwspanialszego chyba, jeśli chodzi o Kirgistan. Kirgistan uczy nas doceniać tego, co nas otacza, bo nie zdajemy sobie sprawy, jak na co dzień mamy wygodnie. Czy warto brać udział w konkursie Motul? Nie ma sensu, dlatego że odpowiedź jest jedna. Oczywiście, że warto, a my jesteśmy tego przykładem. Tak, jest to ryzyko, że się napracujecie i nie wygracie. No to jest normalne, ale ryzyko trzeba podejmować, a ja jak podjąłem to ryzyko za pierwszym razem i nie wygrałem, to miałem naprawdę ekstra pamiątkę z wyjazdu, bo wcześniej tak nie nagrywałem tego. Cześć, jesteśmy w Kirgistanie, mamy w tej chwili pierwszą połowę lipca. Jest z nami Bartek, jest z nami Daniel, jest z nami Janusz. Zobaczcie, że wzięcie udziału w konkursie jest możliwe przez każdą osobę. Każdy z Was ma możliwość wykonania zadania, prostego zadania. W następstwie tego możecie przyjechać tutaj razem z nami i przeżyć swoją motocyklową przygodę życia. Motul, jako lider produktów olejowych do motocykli w Polsce, organizuje co roku konkurs w ramach projektu Motul Tour. 3 lata temu byliśmy w RPA. Świetny wyjazd, świetni ludzie, ogromna trasa i świetne doznania. Parki narodowe, dzikie zwierzęta. To było coś niesamowitego. Kolejny rok to Stany Zjednoczone. Mityczne Route 66, Harley Davidson. Przejechaliśmy 4 Stany. Tak samo świetni ludzie, świetne okoliczności, świetna przyroda, niesamowite emocje. Rok temu niestety nie udało nam się wyjechać do Kirgistanu. Udało nam się w tym roku ogromny sukces. To była najtrudniejsza edycja z tych 3. Postawiliśmy w tym roku na motocyklistów realizujących swoje marzenia motocyklami typu adventure. Zrobiliśmy prawie 2000 km po kirgiskich szutrach. Spotykaliśmy się z ogromną życzliwością miejscowej ludności. Widzieliśmy rzeczy naprawdę niesamowite. Turystyka motocyklowa daje ogromną ilość emocji. Takie wyzwanie i taką ilość adrenaliny, że to się po prostu w głowie nie mieści. Zostańcie z nami, szukajcie nowych wyzwań. Motul da Wam szansę na realizację własnych marzeń. Możesz ty. Ale one pięknie wyglądają.